Вона подпоїла мене, і під вишнею, під черешнею положила мене. Ой ти вишенька, ой черешенька, не шумі на мене, бо я молода, молодусінька, призасну у тебе, бо я молода, молодусінька, забуду про тебе. Коли зазора, сонце низенько, що прачнуся в небі. Podlaski duet Niczos i Swada przebojem wdarł się na polską scenę muzyczną w 2023 roku. Wokalistka Nika Jurczuk z Bielska Podlaskiego i kompozytor, producent muzyczny Wiktor Szczygieł z Białegostoku połączyli dwa różne światy. Białoruskie pieśni ludowe z Podlasia i współczesne bity. Wyrosłam w tym i tak naprawdę od dziecka śpiewałam właśnie w tym języku i dla mnie w sumie mniej naturalne jest śpiewać po polsku. Ja za bardzo nie miałam okazji też śpiewać po polsku. Właśnie ten Bielsk Podlaski jest taki, że tam do jakiego zespołu nie pójdziesz, to zawsze będzie gdzieś się przewijał. Właśnie czy to białoruski, czy ukraiński, czy jakaś taka mieszanka. Była na besiedi, 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 była na besiedi. Sobie chciałem wyobrazić, co by było, gdyby tutaj na tych wsiach pod Hajnówką czy pod Bielskiem młodzi ludzie mieli w latach 80., jak rodziła się muzyka elektroniczna na świecie tak mocno w wymiarze hip-hopowym, klubowym, rave'owym, gdyby nie było żelaznej kurtyny, tylko tutaj wszystkie te sprzęty by też wjeżdżały i ci ludzie nie mieliby kompleksów, tylko braliby udział w tworzeniu światowej kultury, ale ona od początku byłaby też bez kompleksów zabarwiona tym, co już znają. Rzeczywiście jest ciekawsze, co jeszcze można stworzyć, gdzie to może pójść, jak to może wpłynąć na jakiś gatunek, który się rodzi dopiero. Nie? To jest fajne pole eksploracji. Do tych samych korzeni sięga Fiołek, czyli Eliasz Fionik z Bielska Podlaskiego, który wraz z przyjaciółmi założył grupę Berek i zorganizował na własnym podwórku festiwal Barnfield, czyli w stodole i na polu. Śpiewa po polsku i w języku podlaskich Białorusinów, pierwszym, którego się nauczył i którym mówi do dzisiaj. To maje taki drip pomimo tych morozów. Kto chce z chaty wyjść i nie paści na hołów. To wesoły koladnik, a na nim tepły kożuch. Tłum drabiniastych wozów, syntetyków nie założył. To maje taki drip pomimo tych morozów. Ja tak naprawdę od urodzenia говорю po swojemu i też ta jadumka, jak to je promować i tym też posługiwać się oprócz polskiej mowy zawsze była w głowie. No i daje mnie bardzo dużo frajdy, ale też tego wewnętrznego spokoju, że to pokazuje ciało o sobie, bo ta mowa po swojemu u ciebie w moim życiu jest obecna i te kawałki tak samo bardzo dobre przyjmują i ja cieszę się. On jest takim, скажем, troszkę мною, tylko w swoim czasie. On baczył mnogo organizatorskich naszych zachodów, momentów. To, co realizujecie teraz sam, to dla mnie radość jest, iż to na Baćkowszczynie, na tym miejscu, gdzie zagospodarowane było pole, szczere pole, gdzie rosło owiec, żyto, to 40 lat temu wyrosła klunia. Tato zbudował tę klunię i tatowi nawet mural tutaj poświęcili na szczytowej stronie, taki kolorowy i te kolory festiwalu, plakatów, one nawiązują do tej kolorystyki. Trzeba to je promować i trzeba uświadamiać ludzi, może nie od nas, bo od nas to znają, że to jest mowa po swojemu, ale promować to je dość dalej i pokazywać, że to my jest, że my umiejemy w tej mowie mówić i że to nie jest nic dziwnego, że jest jakaś u nas tutaj inna mowa niż na zachodzie Polszczy. Tak? I my z tego się dumny, nawet jak ktoś jest z zewnątrz, to też może nauczyć. To jakby nie chodzi o to, że jak ty tu narodził się, to ty musisz też mówić i tylko ty. Każdy może mówić, bo to fajne, bo ta mowa jest super. No tak bardzo zdachujecie i może zatopicie to koło schodów, że naliło, że ja nie wyjdę, że to буде.
Ja widzę tak, że na przykład pokolenie mojej mamy, moich rodziców, no to faktycznie jeszcze czuć u nich ten właśnie klimat, że no tutaj nie powiem, szczególnie też moja babcia właśnie tak robić, ona też nie była na początku taka bardzo popierająca, to, że co ja tutaj wyprawiam, ale już takie pokolenie właśnie moje, to zdecydowanie widzę właśnie i duże wsparcie i właśnie taką dumę z tego regionu. Aby powstało coś tak ciekawego, tak interesującego z połączenia współczesności i tradycji, musiał upłynąć czas, musiały być stworzone ku temu warunki. Pamiętam, że moje pokolenie, które wchodziło w dorosłość w latach 80., na początku lat 90. ubiegłego wieku, buntowało się przeciwko oficjalnej, pseudoludowej sowieckiej estradzie. Te doklejone uśmiechy, doczepione warkocze, słomkowe kapelusze, fabryczne stroje udające ludowe były nie tyle mało interesujące, co wręcz odpychające. Myśmy się przeciwko temu buntowali. Wyrazem tego buntu był Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcza. Długi marszrut, my nie покинем тут, nie uspomинał, nie śladów. Ty nie один, jest tysiąca przyczyn, pojechać do starych ziobrów. To było miejsce, żeby się można było też spotkać z młodymi Białorusinami i z Białorusi, więc jakby młodzi ludzie stąd zderzali się z taką rzeczywistością kulturową, która w jakimś sensie doprecyzowała być może ich jakieś wątpliwości. Więc w tym sensie wpływ na tożsamość festiwal miał na pewno olbrzymi. I dla tych wątpiących, i dla tych, którzy mieli bardziej jasne i byli bardziej zdeklarowani, jeżeli chodzi o tożsamość narodową. Basowiszcza jakby każde z tych osób w jakiś sposób na pewno wspierało i dawało przestrzeń do przemyślenia różnych kwestii, ale też właśnie do tego, żeby w jakiś sposób doprecyzować to, kim się czuję, kim jestem. Dla naszej społeczności białoruskiej stąd na pewno miało takie znaczenie. Na pewno Basowiszcza było bezpośrednim stymulatorem do tego, żeby powstawały zespoły białoruskojęzyczne. W kwestiach muzycznych zdecydowanie Basowiszcza motywowało i w latach 90. środowisko w Bielsku Podlaskim i w Hajnówce. W 2025 roku 25-lecie obchodziłby nieistniejący zespół Rima, który był takim bardzo mocnym zjawiskiem. Miał swój epizod zespół 085. Nie mówię o zespołach powiedzmy Dedwery czy RF Braga i innych, które wyrastały z klimatu lat 90. Niebawem zamykające się 20 lat Ilon France też jest jakimś pokłosiem tego, że było Basowiszcze, a na to Basowiszcze ja po raz pierwszy pojechałam z zespołem Homan z Liceum Białoruskiego w Hajnówce. Więc tam były początki. Potem był zespół 505 w moim przypadku, więc i wszystkie w jakiś sposób eksploatowały potrzebę też wyrażania się w języku białoruskim. Basowiszcza zeszło ze sceny w 2019 roku. Uroczysto Borych pod Gródkiem, miejsce spotkań, które odbywały się tam przez 30 lat, nie mogło pozostać puste. Na fali wydarzeń 2020 roku Fundacja Tutaka postanowiła zaaranżować tę scenę na nową imprezę – Festiwal Przebudzonych Tutaka. Nie jest to tylko wydarzenie muzyczne, ale i miejsce prezentacji innych przejawów współczesnej kultury i sztuki – filmu, teatru czy literatury. Ta historia najbardziej tragiczna, jana zdarzyła się, gdzie Białorusów już nie było tak mnogo jak gdzieś pod Bielskiem, gdzie niemal usie żyli, jakby niemal usie u wioscy byli tak Białorusami, ale tam, gdzie była jedna wioska, tak, albo 3-4 siemie u polskiej wiosce. I tam jakby dla tych ludzi wybór był często wielmi tragiczny, albo ostanąć się tu z ryzykiem,
что их ubiór, jakby, tak, что no, to będzie załóżmy koniec, albo pojeduć na drugą stronę, choć nie chcieli. Te tożsamości rodzą się w konfrontacji z zewnętrznym światem. Zadajemy sobie ciągle pytanie o to, kim jesteśmy. Czy Aneta Prymaka-Oniszk nie zrobiła wiele dla tożsamości białoruskiej, pisząc książkę o bieżeństwie po polsku, reportaż historyczny, prawda? Czy teraz książkę dotyczącą historii powojennej i zbrodni, jakich po wojnie na tych terenach dokonywano. Ja tutaj bym sięgnęła do takiej metafory, którą kiedyś sformułował Sokrat Janowicz, mówiąc o sytuacji mniejszości jako o sytuacji trwania w twierdzy. No i ta twierdza z jednej strony musi się nieustająco umacniać, no bo nie oszukujmy się, mamy tutaj do czynienia z konfrontacją kultury mniejszości i to jest czyste prawo liczby. No jednak państwo jest polskie, władza jest polska, językiem dominującym jest polski, edukacja jest po polsku, więc żeby ta mniejszość przetrwała, musi się trochę okopywać, budować jakieś fosy, szańce, dbać o tę różnicę, która ją definiuje. Nie łudźmy się, ona jest oblegana siłą rzeczy przez zalewającą ją falę większościową, więc mamy do czynienia z samopolonizacją, z polonizacją. To są procesy, które były od zawsze, prawda? No i teraz trzeba się w tej twierdzy trochę okopywać, bronić swojego, ale z drugiej strony, jeśli ona będzie totalnie zamknięta, nie będzie wietrzona, to się zrobi duszno. Te mechanizmy trwania w twierdzy, ale tak, żeby nie było tam zaduchu i żeby jednak ją wietrzyć, otwierać i żeby była wymiana z tym światem zewnętrznym, to wszystko jest bardzo trudne, ale to się dzieje, tak? I sposobem na to, żeby funkcjonować nie tylko w obrębie tej własnej twierdzy i tej maluteńkiej ojczyzny Białorusinów, gdzie sami prasiebie, no jest na przykład tłumaczenie. Biały koń Michała Androsiuka jest tłumaczony. Nawet Michał Androsiuk, absolutnie nie rezygnując ze swojej tożsamości białoruskiej, wagon drugiej klasy będzie pisał po polsku. Jeśli przyjrzymy się twórczości Miry Łukszy, są teksty po białorusku, są teksty po polsku. To jest sposób na otwieranie się tej literatury. Współczesny Teatr Białoruski na Podlasiu od lat tworzy aktorka Joanna Troc. Jej teatr Czrewo wystawia spektakle dla dzieci i dorosłych. Sieno było spratane w wielkich stogach na zielonym łącie, a po łącie chodzi w busie na swoich długich, czerwonych nogach. Spektakl był podumany na to, jak rozpowieść historię veľmi uniwersalną, ale jak pokazać tę uniwersalną historię na naszym podwórku. I jak wszystko to odbywało się niedzie na wiosce na Podlaszy. Tomu korzystajemy się tu taką scenografią, tak? Takie domki z wyrezkami, okiennice, kolorowe te chatki podlaskie. Tak samo grajem na mowie nieliteraturnej, a korzystajemy się gaworką, jak być jeszcze bliżej. Nie no, ja muszę zaraz durej. A nikt mnie nie nakazał. Что материнство буде wyglądało od tak. Siedzieć, wysadzać ich. Siedzieć i wysadzać ich. Do trudnej historii powojennej na Podlasiu nawiązywała wspólna wystawa Zaleszany Małgorzaty Dmitruk i Leona Tarasewicza w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Czy artyści nie boją się sięgać po takie tematy historyczne? Czy nie boją się, że ich sztuka zostanie uznana za wypowiedź publicystyczną? I co wreszcie znaczy tradycja w sztuce współczesnej? Wolą artystów nie jest prowokacja, nie jest także rozliczanie kogokolwiek. Oczywiście, że punktem wyjścia jest historia, ale bardzo mądrze Leon Tarasewicz powiedział, że ważniejsze jest uniwersum i pewne prawdy o człowieczeństwie, o człowieku, które nie podlegają rozliczeniom, obliczeniom, czy nie podlegają wyrokom. Skupmy się na tym, że jesteśmy ludźmi, i skupmy się na tym, co jest ponadczasowe i uniwersalne w tej tragicznej historii.
Dla mnie to jest bardzo ważne. Hasło to jest znać i często korzystają się im w swoim mastactwie i często nawiązują w swoim mastactwie do swojego regionu, ale starają się mówić uniwersalnym językiem, zrozumiałym dla drugich ludzi. Jak ja żyję w drugich krajach albo czastkach naszej Polski. Pamiętają takie sceny, kiedy przyjeżdżała zimą, a moja babula rozkładała krosna u swojej chacie u Mokrym i tkała chodniki. I mojej babuli już dawno nie ma, niemniej wspomniała sobie o tym i zrobiła swój mastacki projekt, jaki polegał na tym, że ja wykorzystała sposób pracy, tak jak robili babuli, prababuli, nieważne u jakiej wiosce, ale idzie pra nasze białoruskie wioski na Białostocznie. I one wykorzystywali zużyte je odzienie, nie wykidywali niczego, rezali na pasuczki i tkali chodniki. I mnie przyszło w głowę, wykorzystać ten sposób, tylko zrobić takie chodniki na drotach i z tymi chodnikami wyjść u prostoru, bo najczęściej taki chodnik tkany na krosnach leżał u chacie, a ja po prostu wyszła z nimi u prostoru, u białostocki krajowid, u pejzaż, tak? Przyjeżdżała w zasadzie na każdych kanikułach do swojej stareńkiej chacinki u Mokrym, po mojej babuli. Podworek zamieniał się na majsterniu pod gołym niebem, spokojnym i po prostu robiła takie chodniki. W ogóle miała taki pomysł, żeby zrobić sweter dla domu, ocieplacz dla chaty, a teraz ja podumała, że to można to hasło to jest znać i jakby ten sposób pracy pokazać młodym ludziom, ale mnie też chciało się, żeby dzieci, młodzież przeszła przez ten proces powstawania chodników, żeby one poczuli, jak nasze baby, prababy, kolki pracy, kolki wysiłku wkładali każdy chod. Na pozór abstrakcyjne malarstwo Leona Tarasewicza jest jednak głęboko osadzone w pejzażu, w tradycji pogranicza polsko-białoruskiego. Szkołą i innych, mieć takich ludzi i z nich korzystać. Мастаку треба працювати перш за все над собою і працювати над своїми творами. І Тарасевич, який прийшов у Варшавську академію, після, правда, ліцея мастацького у Супрасті, але свої хати у Валівах, де мастацтва не було, так як ніде у нас на вёсках мастацтва ніхто не бачив. Його перше сутикнення з неким мастацтвом була якби церква у городку. Але він прийшов в цю Варшаву, ще після армії, де служив, здається, 2 роки з великою якби прагою науки, здобування ведів, як розумію, з таким великим так само комплексом для тих своїх сябров з академії, які виростали у мастацькому осередді, які могли з дитинства поговорити про це з своїми сябрами, сім'єю, з батьками, ходити в музеї, галереї. У його нічого такого не було, і тому йому треба було працювати вельми шмат. І у його була до цього прага, була велика цікавість, i on dla siebie to odkrywał. Leon Tarasewicz powtarza, że obraz nie jest li tylko produktem malarza. Jest wspólnym dziełem autora i odbiorcy. Współczesnej sztuki, tak jak i innych dziedzin, należy się uczyć. Ale o edukacji będzie w kolejnym odcinku.